Cześć, witam Was w weekly vlogu. Dzisiaj będę i przez następne kilka dni nagrywała, co się u mnie dzieje, ponieważ chcę wprowadzić kilka ciekawych zmian, znaczy nowych zmian, ale także wprowadzić moje nawyki z 2023 roku, które potem jakoś tak pod koniec roku się troszkę utarły i zniknęły i teraz chcę po prostu je wprowadzić znowu na stałe, tak jakby, wiecie, w taką rutynę, żeby to było takie coś normalnego jak oddychanie czy picie herbaty o poranku. Także zapraszam Was na weekly vloga. Czas na przygotowanie śniadania, takie dzisiaj trochę inne, nietypowe, bo zawsze jem jogurt z owocami, ale chcę sobie urozmaicać śniadania, więc tym razem coś ciepłego, kanapka na ciepło z serem, z pesto. Standardowo wlatuje czarnuszka, olej z czarnuszki, tłoczony na zimno. Już mam tutaj końcówkę, piję sobie codziennie, bardzo lubię ten olej. Mam nadzieję, że tutaj w Londynie uda mi się znaleźć gdzieś podobny. W regionach minus 25 pokazywali. To jest moja ulubiona witamina C, którą zawsze piję, jak właśnie czuję, że jest taki okres przeziębień. To jest po prostu cudo. Moje ulubione czekolady. To jest po prostu najlepsza czekolada na świecie. I tak samo to. Właśnie natrafiłam na promocję mojej ulubionej czekolady i od razu biorę sobie oto tą. Jestem właśnie w swoim ulubionym sklepie Planet Organic. Tutaj mają naprawdę świetne produkty. Dużo można znaleźć dla siebie. Zamówiliśmy sobie pizzę i teraz idziemy ją odebrać. Zimno. Zimno, no. Sypie troszkę śniegiem. Na samochodzie. No, o wow. Sypie śniegiem, także Londyn jest zapewne w szoku. No ja wiem. Bierzemy, idziemy. Thanks, bye. Ciao. Ale sypie śniegiem. Oh my gosh. Pizzy są. I jedziemy szybko do domciu, żeby nam nie ostygło. Tak myślałam, że będą właśnie w promocji. Robiłam swój własny sos czosnkowy, także można jeść. Nowy rok to dla mnie powrót do świadomej pielęgnacji, do właściwych produktów, dobrej jakości składowo, zamianie też całej mojej kosmetyczki do makijażu. Proszę bardzo. Zamówiliśmy sobie mnóstwo naszych ulubionych kaw zbożowych. Gdybym miała tą kawę porównać do jakiejś polskiej, to na pewno Inka Bio z figami.
jest bardzo zbliżona z mokołem, także ja mam tutaj 5 słoiczków, wystarczy na bardzo długo. Mamy dziś przepiękną pogodę, mroźną, ale przepiękną, chociaż no nie można powiedzieć, że mroźna, jest po prostu 3-4 stopnie. Jak na Anglię to jest zimno, w Polsce wiem, że teraz jest coś minus 15, jakieś takie szalone temperatury. Także postanowiłam wybrać się na spacerek taki fajny, mroźny. Nastał czas powrotu do domu. Kupiłam sobie jeszcze falafele do mojego dzisiejszego obiadu i już wychodzę z choroby, już się czuję dobrze i teraz nie idę od razu i nie pędzę na siłownię, nie idę biegać i nie robić jakiejś aktywności. Daję swojemu czasu jeszcze tak z tydzień mniej więcej na to, aby się zregenerowało. Nie wiadomo, jakie procesy jeszcze w nim zachodzą, ile czasu tak naprawdę potrzebuję, by w pełni dojść do swojego zdrowia, dlatego daję mu jeszcze spokojnie tydzień, a nawet jak będę czuła po tygodniu, że potrzebuję więcej czasu, to dam mu, bo kocham siebie, kocham swoje ciało i dbam o swoje ciało. Ja do choroby nie podchodzę, że to jest choroba i ja po prostu jestem chora, tylko bardziej, że to jest stan leczenia się. Musiałam tą chorobę wywołać jakoś wcześniej i teraz moje ciało po prostu musi się wyleczyć, więc ja mu daję ten czas na to, żeby się wyleczył, zregenerował, naprawił. Właśnie sobie siedzę z kolejną herbatką, po prostu rozgrzewające herbaty są idealne na ten okres zimowy. Jeżeli teraz jesteśmy właśnie w tej zimie, w tych noworocznych postanowieniach, no bo nowy rok przyszedł i wiele osób stawia sobie cele, wypisuje marzenia i to, jak będzie je realizować. I dla mnie to nigdy nie dawało takich efektów, jakie chciałam, bo dla mnie ten okres to jest taki sen zimowy, gdzie powinnam spowolnić, gdzie powinnam zadbać o siebie, swoje wnętrze, skierować się w swoją stronę, a nie działać na zewnątrz. I zawsze jak dawałam sobie takie postanowienia noworoczne, to nigdy mi one nie wychodziły i zastanawiałam się, o co chodzi. Przestałam sobie ufać, zawodziłam siebie i to takie było nakręcanie takiej negatywnej spirali. I dopiero jak zrozumiałam, że nie muszę podążać za tym, co robią wszyscy, że nie muszę wcale spisywać noworocznych postanowień w tym czasie, tylko mogę sobie ustalić własną datę. I dla mnie taką najlepszą datą właśnie na stawianie nowych celów i wypisywanie noworocznych postanowień jest właśnie koniec lata, gdzie ja naładowana energią, zrelaksowana zaczynam działać właśnie z podwojoną siłą i polecam Tobie, jeżeli też nie wychodzą Ci takie właśnie noworoczne postanowienia i zastanawiasz się, o co chodzi i spisujesz z roku na rok ciągle to samo, to zastanów się, jaki okres roku jest dla Ciebie najlepszy, aby zacząć stawiać sobie nowe cele i plany. I dla mnie to jest, tak jak mówię, koniec lata, ale to dla Ciebie może być wiosna. Dla mnie koniec lata właśnie, tak jak jest rok szkolny, kiedy z taką energią, nową energią się wchodzi właśnie w końcówkę lata, jesień i ma się jeszcze mnóstwo energii, by realizować i działać i jeszcze te dni są długie i ma się po prostu na to chęci i czas. To jest moim zdaniem najlepszy okres na to, by zrealizować swoje marzenie. Dla mnie na przykład marzeniem było napisać książkę i właśnie we wrześniu zaczęłam ją pisać. Końcówka lata, początek jesieni moim zdaniem jest idealnym momentem, bo jak zaczniesz z taką energią i potem już jest ta zima, gdzie już trochę spowalniasz, to i tak działasz nad tym swoim celem, bo on już jest po części zrealizowany, nie chcesz go porzucać, po prostu działasz nad nim trochę wolniej. I tak powstała właśnie u mnie książka Szczęście to wybór, gdzie zaczęłam ją pisać we wrześniu i pisałam ją przez całą zimę i skończyłam tak naprawdę już gotowy produkt, nie że skończyłam pisać, tylko gotowy produkt już dostałam w kwietniu, czyli zajęło mi to tylko 9 miesięcy, aby napisać całą książkę, aby ją zredagować, aby stworzyć okładkę, wszystko 9 miesięcy. Także jeżeli macie jakieś plany i marzenia, to kontynuujcie je z zeszłego roku, nie stawiajcie nowych, nie wchodźcie z tą taką zimową, powolną energią w nowe, bo moim zdaniem to nie wyjdzie do końca i dlatego wiele osób właśnie mówi, stawianie noworocznych postanowień jest bez sensu. Jest bez sensu, jeśli stawiasz je w niewłaściwym czasie, więc znajdź swój własny czas, aby Ci po prostu wyszło. Tego Ci życzę.
choinką. To już jest czas, by właśnie ściągnąć dekoracje, by schować już choinkę, usunąć ją z pokoju. Ale tak pachnie. Wow, jestem w szoku, że nie osypuje się, że ciągle tak przepięknie pachnie, więc żegnaj choinko. Dziękuję, że ze mną tutaj byłaś.